Cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym materiale wideo. Dzisiaj kategoria sprzętów, których dawno na kanale nie było, a mianowicie pendrive. Pendrive'y były, tutaj Wam gdzieś wyślę listę do modeli, które kiedyś testowałem. Była również marka Toshiby, dzisiaj jej spadkobierczyni, czyli Kioxia, japoński producent pamięci generalnie, produkujący nie tylko pendrive'y, ale i SSD. Różne rodzaje SSD, czy to na formacie SATA, czy też NVMe. Tutaj Wam też podlinkuję test jednego z takich, myślę, że najbardziej opłacalnych SSD do domowego użytku. A dzisiaj już nie przedłużając, przejdźmy do materiału, a mianowicie Transmemory od Kioxi o pojemności 128 GB. Jeżeli chodzi o standardy, to jest to napęd wspierający USB w standardzie 3.2 generacji pierwszej. A więc zapraszam do wideo. Opakowanie tekturowe, ekologiczne, brawo producent. Mamy również za plastikiem, który jest w zasadzie ograniczony do minimum, sam napęd. Opakowanie w ciekawej kolorystyce pomarańczowej, a model, oznaczenie kodowe modelu to U366. Była też wersja U365, to był poprzednik. Teraz mamy nowszy model o oznaczeniu U366. Mamy informację właśnie o interfejsie. Wspiera USB 3.2 generacji pierwszej, wstecznie USB 3.1, 3.0 i 2.0. Oczywiście im starsza generacja, tym niższe prędkości osiągane. USB Type A, czyli ten klasyczny kwadratowy. Wsparcie dla Windowsa i Mac OS-a, te dwa systemy. Linux zapewne też jest wspierany. To jest dystrybucja z Niemiec. Tu mamy europejskie kontaktowe dane, tutaj dane kontaktowe w Wielkiej Brytanii. Mamy informacje o stronie internetowej w celu uzyskania wsparcia. Konkretne oznaczenie ELU 366S 128 GG4, Made in Taiwan, nie Chiny, i 2021 to jest rok pierwszej produkcji wprowadzenia tego napędu na rynek. Personal Kioxia.com, to już samo za siebie mówi, że jest to napęd do zastosowań, słuchajcie, osobistych i mamy 5 lat gwarancji. Nie pozostaje mi nic innego jak rozpakować flesza. Zobaczymy, jak tutaj uda się to rozpakować. No, do końca się nie udało, ale teraz powinniśmy mieć możliwość, tak, bardzo duży plus dla producenta za to, że można bez użycia narzędzi rozpakować napęd, co nie zdarza się często, umówmy się, u wielu producentów. Mamy folię. No i trzeba teraz niestety użyć jakichś narzędzi. Tak, bez tych narzędzi się już tutaj nie uda. No dobrze, słuchajcie, to rozpakowujemy. I już na pierwszy rzut oka tutaj wrażenie robi jakość wykonania tego sprzętu. Mamy do czynienia, słuchajcie, z metalem, z aluminium. Nie jest to plastik. Pozwolę sobie przybliżyć Wam drugą stronę. Made in Taiwan, oznaczenie modelu U366, znaki certyfikacji europejskiej, UK i Kanady, i mamy jeszcze wygrawerowane nazwę producenta Kioxia i pojemność 128 GB. Tutaj jest miejsce na przywieszkę na klucze. No i słuchajcie, pozostaje mi przetestować sprzęt i sprawdzić tak naprawdę, ile jest, jakie parametry gwarantuje w praktyce.
Przed chwilą widzieliście wyniki testów wydajności. Jeżeli chodzi o odczyt, jest naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Jeżeli chodzi o zapis, nieco gorzej. Natomiast i tak, biorąc pod uwagę cenę tego napędu poniżej 100 zł, myślę, że jak najbardziej te parametry około 30 MB zapisu są dla większości użytkowników wystarczające. Natomiast niezaprzeczalną zaletą, plusem tego flash drive'a, pendrive'a jest jego wygląd i jakość wykonania. Napęd jest wykonany bardzo, bardzo starannie. Jest metalowy, czyli powinien być odporny na noszenie na przykład przy kluczach. Ewentualnie może się jedynie zarysować, natomiast na pewno nie będziemy musieli się obawiać jego pęknięcia. Dodatkowo wygląda zjawiskowo, a prędkości, tak jak powiedziałem, są całkiem przyzwoite, zwłaszcza jeżeli weźmiemy pod uwagę cenę tego napędu. Jestem ciekawy Waszej opinii, dajcie znać w komentarzach, na co Wy zwracacie uwagę przy wyborze pamięci flash, czy jest to tylko cena, czy też wydajność, a może również design i jakość wykonania. Jeżeli materiał się Wam spodobał, to proszę oczywiście o kciuki w górę, łapki w górę. Jeżeli ktoś nie zasubskrybował kanału do tej pory, to proponuję zrobić to teraz, najlepiej z dzwoneczkiem, aby nie ominął Was żaden nowy materiał. Zapraszam Was również do oglądania innych materiałów wideo na kanale i do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnym wideo. Hej, hej!